Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer 6812 i zapraszam na moją Toskanię. Mapka nazywa się, jak widać, Etruria. Witamy w Etrurii, czyli w Toskanii. Ok, pracy przed nami co niemiara. Po pierwsze mamy, widzę, jakiś zbiór plonów. Co to my tutaj robimy? Przypomnijmy sobie. Sorgo wozimy. Ok, kombajn widzę stanął. A jeszcze nam odrobinę brakuje do zakończenia tego zlecenia. Więc gdzie my tutaj mamy to sorgo? Tutaj tak się szczęśliwie składa. Słuchaj, o, tu mamy sorgo. A, już wiem, dlaczego my tutaj żeśmy zostali. Bo może byśmy tak wyszli z tego maszyny. Myśmy tutaj zostali, ponieważ ten kontrakt się kończy i ja chciałem tutaj oczywiście na wizji, ale fajna ta walterka, na wizji pokazać zakończenie tego kontraktu. Więc sypujemy. Mamy 100%, a reszta sorga u nas jakby zostaje. Na to wygląda. Mamy za to dodatkowe, no wyłącz się. Powinniśmy mieć za to dodatkowe sorgo w młynie. Popatrzmy. Tak, mamy 6000 sorgo i myślę, że możemy zrobić z niego oczywiście mąkę i do tego aktywować dystrybucja. Wszystko tutaj jest dystrybucja, a może poza ryżem, którego nie robimy. Mąki trochę w młynie jest i ona tutaj mi się już nie pojawia, tak? Ja może na początek skasuję trochę tych maszyn, czyli odbiorę na moją nagrodę 10 000, a odbierz. Tak jest. Zobaczmy, jakie jeszcze ciekawe mamy zlecenia. No nie mamy zbyt bogatych zleceń. Marchewki to nie chciałbym zbierać. Fasolki zielonej, prawdę powiedziawszy, też bym nie chciał zbierać na tym olbrzymim polu, bo to będzie tak jak z burakami, podejrzewam. Więc na tą chwilę nie. O Jezu, jak tu głośno jest w tym młynie. A zerknijmy do piekarni. Piekarnia ma mąki na full. I myślę, że powinna zacząć produkować chleb. No. Bo ciastko niestety nie damy rady. Chleb tak, bo potrzebujemy mąkę i drewno opałowe. I wszystko to mamy póki co. Drewno 7800. No, trzeba by go więcej przywieźć. A jeśli chodzi o ciasto, tutaj dużo składników jest potrzebne, między innymi jajka, masło. No to nie, to tak łatwo nie pójdzie, bo głównie z tymi jajkami będę miał problem. No i z mlekiem. Tych jajek nie ma za dużo, tak żeby to ciasto produkować, prawdę powiedziawszy. Tartak jeszcze leasingujemy, bo produkujemy ciągle beczki po winie i ciągle je od razu sprzedajemy. No zobaczymy, jak to pójdzie. Jeszcze jak przed tym jesteśmy, zobaczmy na naszą ekonomię. Póki co minus 39 000. Mimo tego, że dychę żeśmy zarobili na usługach rolniczych. Ok. Jeszcze tylko bym sobie przypomniał, jakie ja maszyny tutaj posiadam. No ta mąka to mogłaby już stąd odjechać powoli i tak się stanie niebawem. New Holland z przyczepą przeładunkową się tu przyda, bo mamy chyba do zbioru pole. Tak jest. I to będzie pszenica, proszę Państwa. No i oczywiście musimy ją pozbierać i zawieźć do naszego młyna.
Ale dobra, skoro już przy tym młynie jesteśmy, on jest taki nasz, on jest dzierżawiony, ale niech będzie, że nasz. Skoro przy tym młynie jesteśmy, to zróbmy wyjazd tym samochodem. Odrobinkę dalej. O, byśmy stanęli gdzieś tu. Ok. A tutaj od razu byśmy podjechali żmijką. Mam nadzieję, że mi się uda tą żmijkę teraz przepchać, tak jak należy. O, nie tak. No, aha. No nie wiem, o co ja tutaj zahaczam, jak te kółko tutaj pracuje. Ani w lewo, słuchajcie, ani w prawo. Czyżby samochód był tutaj problemem? No dobra, to go w takim razie troszkę dalej odstawmy. Wróćmy do naszej żmijki. No i na wprost pojedziemy. Tak, skręt. O, to jakieś te skręty to tak bardzo kiepsko wychodzą. Cofnijmy to aż na drogę, jak się da. Nie da się. O, właśnie. No i teraz spróbujmy, teraz powinno już się udać. Te małe kółko strasznie źle prowadzi tą maszynę. Naprawdę jest duży problem, żeby tą maszyną jechać po czymś innym. Dobra. Żmijka jest po to, że ten wóz przeładunkowy ma problem, żeby tam cokolwiek wrzucić, a żmijka powinna nam to tutaj umożliwić. Myślę, że w tym miejscu będzie idealnie, jak ona stanie. O. Dobra, mamy żmijkę. Słuchajcie, popatrzmy na mapę, ale według tego co pamiętam, to mamy aż 3 pola do zebrania, z czego jedno duże i 2 małe. Te pola są pole numer 1, ponad 4 hektary, pole numer 2 i pole numer 3, ewentualnie pole numer 59. W każdym bądź razie 3 sztuki, tak? I wszystkie są już gotowe do zbioru. Zacznijmy od tego dużego pola i jak dobrze widać na załączonym obrazku, dla tych, którzy nie oglądali poprzedniej serii, nie mamy żadnego kombajnu póki co, ale jeśli ktoś oglądał Hofbergman poprzedni odcinek albo poprzednie odcinki, to wiecie, że jest tutaj coś, co podbiło moje serce i jest to ta maszyna niezaznaczona. Ojej. Ojej. No to musimy zrobić tutaj zaraz tą zapisać. Poczekajcie, zrobimy zapis, zrobimy krótką przerwę i zaraz wrócę z nową maszynką. Jest, mamy to, kochanie, znalazłem tego moda, od razu szybko zapisuję. Kurczę, pieczone, jest. Hmm. Coś pięknego, popatrzcie, żeście to już widzieli pewnie na poprzednim. A, nie to. Żeście widzieli na Hofbergmanie, ale ja tę serię będę że tak powiem, troszkę jakby przeplatał ze sobą. I to jest ten klas Lexion w takim trochę nietypowym malowaniu.
ale super sprawa. Dmuchała do plew, tak. Wzięlibyśmy najmocniejszy silnik, bo mamy górki. No niestety już 250 kosztuje, plus GPS stary, nie nowy, poproszę. To jest ten grzybek, ale podoba mi się. I to weźmiemy sobie w finansowaniu już. Znowu będziemy dużo pieniążków oddawać, ale weźmy to sobie na 2 lata, bo to wydaje mi się będzie nasz docelowy na tą chwilę przez długi czas kombajn. Tym bardziej, że do niego, zobaczcie, mamy bardzo fajne headery. Co prawda nie mamy headera do kukurydzy, no ale trudno. To jest pewien minus, ale mamy tutaj 9-metrowy header i ja zamierzam z niego skorzystać. Też go weźmiemy na 12 miesięcy. Mam nadzieję, że po tych toskańskich drogach dam radę, może na rok. Niech się spłaci. Dam radę go. Ojej, trzeba jeszcze będzie go poprawić. Troszeczkę się rozpędziłem, ale to nic nie szkodzi. Poprawimy go sobie w jakimś warsztacie albo od razu na bieżąco. I do tego wózek, nie? Przyczepę. I to sobie też weźmiemy w finansowaniu na 6 miesięcy. Cudownie. I skoczmy szybciutko po ten kombajn. Zobaczmy, jak on się prezentuje. No, już żeście go widzieli na mapce Hofbergman, na odcinku chyba poprzednim, który pokazywałem. Więc pewnie nie jesteście zaskoczeni. Fajna maszyna, fajne dźwięki wydaje. Wszystko fajne, tylko strasznie głośno. I tutaj mam taką obawę, że to troszkę jest nawet za głośno. On ma tylko jeden feller. Nie potrafi poprawnie podnieść tego. Zobaczcie. Jesteśmy na tej wysokości i musimy zrobić opuść, podnieść i... Aha. No i podniósł. No dobra. Z której strony ten header będzie na wózku? Wydaje mi się, że z tej drugiej właśnie akurat. Wykręcimy. Dobrze. I tu się na chwilę zatrzymamy, bo chcemy header po pierwsze chcemy go odrobinkę zmienić, ale nie tak dużo. To było gdzieś tu. Nie tu? Gdzie to było? Tu. O. Ten header byśmy chcieli zmodyfikować, żeby dostał takiego laserka tutaj. I duży kołowrotek, bo mi się po prostu podoba i za to niestety zapłacimy już... Oj, header zleciał. Zapłacimy już bez leasingu. Header zleciał, ale zaraz go podniesiemy. Wcześniej tylko mam takie odczucie, że mamy ciut za głośno, więc spróbujemy sobie... gdzie to było? Głośność ogólna. Troszkę to... Otoczenie niech będzie. Troszkę to przyciszyć. Nie wiem, czy w taki sposób. Zaraz zobaczymy, jak to będzie pracowało. No słychać. Wydaje mi się, że można uznać, że ok. Dobra, spróbujmy header załadować. Słuchajcie, to są niecałe 300 000 i ja mam, z tego co tak na szybko policzyłem, i mam 9, przepraszam, metrowy header do zboża. No niestety nie do kukurydzy. No, do kukurydzy trzeba będzie jakiś kombajn nająć, jeśli będziemy chcieli mieć kukurydzę. Myślę, że dobrze go rzucę tutaj. Tak, on zaskoczył, ładnie zaskakuje. Musimy tylko teraz jakąś dobrą marszrutę opracować, bo ten header jest bardzo długi, kombajn jest bardzo długi i na pewno będę miał jakieś problemy natury technicznej, żeby się zmieścić na tych toskańskich drogach. Muszę bardzo uważać, albo szukać drogi zastępczej.
Popatrzmy jeszcze w środeczku. No, mucha nie siada, komar nie śwista. Fajusio, spróbujemy tak pojechać. Liczymy na to, że jestem dobrym kierowcą. Na to bym za bardzo nie liczył, ale cóż, for fun. No tutaj w środku całkiem fajnie ten kombajn słychać, nie jest aż taki super głośny. Ja od razu już tutaj jadę lewą stroną, do lewej krawędzi. Teraz powoli, powoli, powoli. Jak najmocniej tutaj. O, no już źle wjechałem. Jednak to nie jest takie bardzo skrętne, jak mi się wydawało. I co tutaj się teraz wydarzy? Zobaczmy, jak on się zachowuje tutaj w tym skręcie. Ja zamierzałem... Aha, no to z dużym zapasem żeśmy tu wjechali. Zamierzałem jechać po tym tutaj pasie rozdzielającym, no bo maszyna duża, długa, nie? Więc taki był plan. Tutaj mam nadzieję, że się spokojnie zmieszczę na drodze. Prędkość maksymalna 30, a ja mam, dobrze pamiętam, najmocniejszy silnik, więc powinienem się rozbujać do tych 30, myślę, bez problemu, a tu ledwo 28. No ale bardzo mi się podobał na poprzednim odcinku, na innej serii ten kombajn. No i co lepsze, najbardziej mi się podoba, jakby to powiedzieć, zasięg tego headera i cena tego kombajnu. No po prostu ten mod mnie powalił. Plus to, że jedziemy tutaj z tym headerem 12 na godzinę, nie 10. Więc o 20% powinniśmy szybciej zbierać. Co też, jakby to powiedzieć, gdybym sobie tak tego nie nagrywał, to nie ma to takiego dużego zdarzenia, bo ja z przyjemnością sobie pojeżdżę po polu. Natomiast ponieważ nagrywamy serię, to no troszeczkę by wypadało, żeby to zbieranie tego zboża było jakoś w miarę szybkie, ale też z drugiej strony ja staram się tego zboża jak najwięcej nazbierać, więc te pola są też duże, nie? I teraz tak, ta droga prowadzi do miasta i tu nie chcemy jechać. Chociaż teoretycznie moglibyśmy potem skręcić w prawo tam koło tych latarni i przejechać przez to zaorane tam pole, skultywowane, nie? Na nasze pole, ale to tak jakoś nieładnie, więc pozwolimy sobie pojechać dalej i skręcimy następną w lewo. Tak jakbyśmy jechali do młyna po prostu. Więc widzimy się za chwilkę. No, jednak moi kochani, pojechaliśmy skrótem, ale nie takim dużym, bo wzdłuż tego pola tam się zapomniałem, się kończą te barierki. Więc trochę pozwoliliśmy sobie tutaj jedną nogą zahaczyć o pole sąsiada. A teraz wśród nawet więcej niż jedną nogą, gdzie ja ten header zamontuję, z której to strony, z tej. Dobra, to by wypadało to ustawić gdzieś tutaj, żeby można było swobodnie go zaczepić. Sąsiad, mam nadzieję, że tu nie ma za dużo posiane, żeby się chłopak za bardzo nie denerwował. No kurczę, nic nie widzę. Gdzie jest ten traktor? Najwyżej traktor nawet na pewno ten traktor trzeba będzie przestawić chyba. Bo chyba się nie zmieścimy z tym traktorem. Nawet na pewno. Pan wyjdzie i tego traktorzystę zawoła, żeby gdzieś przejechał. Mamy bardzo fajny sprzęt, uważam. Ten New Holland mi się bardzo podoba. Ten Lexion klasa, no to po prostu jest klasa. Taka gra słów po polsku, klasa. Jeśli słuchają to ludzie z innych krajów niż z Polski, no to trudno, muszą sobie wymyśleć, o co chodzi. Klas jest klasą samą w sobie po prostu, a tak mówiąc kolokwialnie, to jest po prostu jakość, tak? Jakość sama w sobie. First class. No i to jest klas. Myślę, że jeszcze za słabo ten najazd zrobiłem. Muszę go tutaj wzmocnić, żeby podjechać prostopadle do tego headera. Jak najbardziej prostopadle. Teraz to już do przesady nawet.
No gra uznaje, że już mógłbym. No ja też mogę uznać, że już mógłbym. Tak, dobrze. To teraz byśmy się odwrócili. Zobaczmy, co my tu mamy ustawione. Słoma na pokos. Słoma na sieczkę. Chcemy pokos, bo tą słomę spróbujemy sprzedać. To chyba nie będą duże pieniądze, ale spróbujemy. Więc myślę, że to mogę opuścić. Kombajn się rozkłada. Dobrze. To idzie w dół, to idzie w ruch i jedziemy. Nie wiem tylko, jak te lasery włączyć, ale to już jest inna inszość. Słuchajcie, no piękna ta maszynka jest. Popatrzcie. No. Super. Super daje radę. No i zbiór też jest fajny tej pszenicy, nie mogę powiedzieć. Możemy dać lekko w prawo. No, pięknie. Pięknie chodzi. Dobra. To teraz wypadałoby jakoś się tutaj znowu obrócić. Za dużo do sąsiada nie jechać. Ale troszkę można, myślę. Okidoki, jest ok. No i znowu możemy się rozkoszować tą jazdą. Tak to wygląda ze środka. Troszkę wydaje mi się z tym oglądem zewnętrznym by mi się wygodniej to robiło, bo ta lewa strona, mam wrażenie, że ja za dużo tutaj ten header wysunąłem na lewo, mimo wszystko. Łapię krzaczory. No, trzeba by laserek włączyć, jakiegoś GPS-a, żeby tutaj elegancko jeździć w ten sposób, ale my póki co pojeździmy sobie. No właśnie, tak jak nam będzie dyktowało własny osąd, a nie GPS. Pamiętam, że rurkę wystawiam, rurę spustową wystawiam na lewo. No ja myślę, że ten przejazd dookoła powinien ten kombajn w zupełności zapełnić. W całości. Tym bardziej, że tutaj te zbiory są dużo większe. No. Ja myślę, że chyba trzeba będzie niestety, ale tak półgłębkiem zbierać, żeby tak szybko tego zbiornika może jednak nie zapełniać. Ja wyjadę tutaj bardziej na lewo, żeby tak nie całym kombajnem zbierać, albo nie, jedziemy całościowo, tak jak to mniej więcej widać. No najwyżej tutaj traktor, widzę, podjedzie z przyczepą po tym trawniku. Jeszcze przyczepa pusta, więc traktor bez problemu ją powinien uciągnąć. Gorzej jak będzie pełna, to tam pod tą górkę będzie pewnie się lekko męczył. Dobrze.
Mimo tego, że to 9-metrowy header, no to tutaj przy tych 4 hektarach, słuchajcie, no to jest co robić, nie? Troszkę się pojeździ. Ale kombajn naprawdę zacny. Podoba mi się no, jego stosunek jakości do ceny, że, o ile mogę tak powiedzieć, w sensie wielkość tego headera. Jeszcze gdyby była kukurydza, to by było mistrzostwo świata. Nie wiem dlaczego w modzie nie ma kukurydzy, ale myślę, że to jakaś pewnie pojawi się niebawem wersja i ta kukurydza będzie. O, na tą chwilkę zrobimy trochę, może mniej, o, tutaj trochę więcej. No i mamy 100. Więc wystawimy rurkę, skoczymy do New Hollanda. No i jedziemy. Pokrywkę chyba odkryłem. Tylko teraz dobrze podjechać. Czy ja coś tu będę widział? Muszę chyba za kombajn jednak wjechać, bo ta brzoza mi tutaj lekko utrudnia sprawę. Tak, dobrze podjeżdżam. Kurczę, nic nie widać. W lusterku też nie bardzo widać, no to mi się to nie podoba. A, takie buty. Takie buty. Ja tu miałem wszystko zasłonięte. No proszę, jaki niefart. Dobra, ten silnik mamy zgaszony. A tutaj wracamy. Tak się nasz cudny zestaw prezentuje i uważam, że to już jest zestaw godny zachodniej Europy. Piękny zestaw, duży. Fajny. Naprawdę japa mi się śmieje, ależ bym porysował daszek w tym New Hollandzie. O włos, o włos. No, wyplujemy tą słomę. Dobrze, pozwólcie, że ja zrobię jeszcze jeden przejazd z Wami, to tym razem z zewnątrz. I potem zrobimy sobie chyba takie cięcie, nie? Żebyście tak za bardzo się nie zmęczyli oglądając, jak ja tutaj pięknie zbieram to zboże, tą pszenicę, która pójdzie na chlebek dla Włochów mieszkających w Toskanii oraz wszystkich turystów, którzy tutaj mogą przebywać. No, wykosimy tu wszystko dobrze, żeby żadnych tu mijaków nie było. Super. No, kapitalne. Okejka. To bierzemy się za kolejny przejazd. No i ten kawałek pola taki dosyć zielonkawy się nam zrobił. Ciekaw jestem, jak będzie wyglądała rolnictwo precyzyjne za chwilkę. Czy jakieś punkty zyskamy? Może poczekajcie, zróbmy taki tutaj rozeznanie malutkie. Jak to teraz jest? Mamy tutaj 85%, 85 punktów, może tak, nie procent. Tam mamy 91. Zobaczymy po zbiorach, jak to będzie wyglądało. Ogólnie zobaczcie, nasza ocena jest super.
Uważam, że 80 naprawdę jest super. Tak, tutaj widzę troszeczkę zjechałem, ale wydaje mi się, że kombajn to teraz złapie bez problemu. Tak jest. I tam drugi raz zjechałem, ale to też nic nie szkodzi. A na tym kawałku już takiego nie ma jakby takiego dużego zbioru, nie? Już nie jest to 125%, ale też chyba całkiem dobry tutaj jest zbiór. No, z tymi skrętami to tak nie do końca, ale jakoś tam nie ma tragedii. No i takim nam się teraz zrobi margines 18 metrów do zawracania albo coś, no to uważam, że to już całkiem w porządku, dwa takie przejazdy. Ale ponieważ ja lubię jeździć dookoła pola, nie takimi rządkami, więc pewnie zrobię zaraz jeszcze trzeci przejazd, nie? Tak, tutaj myślę, że możemy już iść na całość. Jest na tyle szeroko, że traktor tu bez problemu przejedzie. Jeśli nawet nam się kombajn zatrzyma gdzieś tutaj w środku, to już podjazd nie będzie problematyczny, tak? Nie będziemy sobie po zbożu jeździć. Tylko tutaj spokojnie nam się zmieści na tej ścieżce po lewej stronie ten New Holland z przyczepą przeładunkową. I za chwilkę będziemy mieli tą przyczepę też pełną, podejrzewam, po takich dwóch, trzech kursach tym pięknym Lexionem. W ogóle takie fajne ma malowanie nietypowe, on wygląda jak... Jezu, jak... Poczekajcie, już się zagapiłem, myślałem, się zagapiłem i mi się wszystko... No, on wygląda, zobaczcie, jak taki klasyczny New Holland, nie? W wersji żółtej. Tak. No i ten, nie wiem, czy ten Lexion to taki New Holland, nie wiem jak to. No, żółty. Nawet chyba kolor malowania ma bardzo podobny z tymi czarnymi. Nie wiem, jeśli ktoś zna historię New Hollandów, przepraszam, Lexionów, to może wie, czy to jest malowanie, które jest oryginalne, takie się trafia, czy to jest po prostu tylko do gry. Ktoś sobie lubił takie malowanie i włożył takiego Lexiona na modzie. No bo ja zwyczajnie nie wiem, ale to uważam, że jest bardzo ładne malowanie. Tak czy inaczej. To zielone też jest fajne, ale to żółte też jest niczego sobie. No i pięknie się tutaj wszystko ładnie zbiera. Tak, i robimy piękne przejazdy. O! Mamy 99%, no to wydaje mi się, że chyba nie muszę rozpoczynać nowego przejazdu. Mogę wystawić rurę. No i... Tak jakbym miał drugiego New Hollanda tego klasa. Prawdę powiedziawszy, z tym malowaniem. Tak, teraz tutaj troszeczkę jesteśmy lepiej, a niestety tą kubkę trochę zmęczymy. Trochę lepiej podjedziemy, bo zobaczcie, ta przyczepa ma tą prawą stronę niżej położoną. Więc tutaj to jest tak, jak powinno być. 37%. No, zobaczymy, ile nam się uda zapełnić. No, ale to jest jednak kawał headera, naprawdę. Azot źle. No dobrze, na razie źle. Ok, złóżmy. No to jedziemy. Dobra, słuchajcie, tutaj robimy cięcie, widzimy się za chwilkę.
Ok, moi kochani, myślę, że zrobimy tutaj teraz wyładunek z kombajnu i za chwilkę będziemy musieli pojechać to wysypać. Się za chwilkę tego po prostu więcej tutaj nie da wsypać już. No, ten wóz przeładunkowy nie jest taki mały, ale mimo wszystko 3 zbiorników kombajnu nie pomieści. To chyba nie wiem, czy to jest największy zbiornik, szczerze mówiąc, nie pamiętam. Ale wyłączymy kombajn. Ok, przepraszam, sorki, telefon. Co my tu mamy? Czy ten kombajn działa, czy nie działa? Jak to jest? Wydaje mi się, że nie działa. Dobra, skoro on nie działa, to jest wszystko w porządku. To możemy teraz się przesiąść do New Hollanda i zobaczyć, jak on się będzie sprawował. Hop. Z taką przyczepką. I zobaczmy, czy mój pomysł z żmijką. No, widzę, że tutaj już mamy takie nieduże problemy z ciągnięciem tej przyczepy. No, 21. 33 tysiące litrów. No, a ten kombajn to też nie jest taki... No, kombajn, przepraszam, ten traktor to też nie jest taki ułomek przecież, nie? Ok, to spróbujmy jechać dalej. Przepraszam jeszcze raz za te telefony. Nie wiem, czy ja to wytnę, czy zostawię. Ale to sprawy służbowe, że tak powiem, mnie trafiły, aczkolwiek już jestem po pracy, ale czasami coś trzeba jeszcze zrobić. No, tak jak się spodziewałem, zobaczcie, pod tę górę 6 na godzinę. No ja nie mogę. Co to tutaj się wyprawia? Może trzeba po prostu 2 zbiorniki kombajnu i wtedy tutaj bez problemu jakoś. I tak powinienem się chyba cieszyć, że te 6 na godzinę to jednak jest in plus, a nie, a nie że przyczepa ściąga w drugą stronę. Teraz pytanie za 2 punkty, w którą stronę to się rozkłada w tą. To ja powinienem chyba to tak jakoś podjechać. Mam nadzieję, że będę tutaj w stanie zawrócić. O, i przesada drobna. Ja może tą rurę rozłożę, to będę wiedział na 100%, którędy to się wysypuje. Tak, dobrze pamiętałem, że w tą. O, i teraz musimy tutaj zrobić nawrotkę i trafić w... Mam nadzieję, że trafiam jakoś. Trafiam. Nawet to działa, zobaczcie. I... O, jest. Mamy to. No i tak nam się prezentuje elegancko. Fajnie, jak mi się to podoba, że to działa. Jaki jestem przeszczęśliwy. Ja chyba zapomniałem tego przenośnika taśmowego wyłączyć po prostu. Może teraz bym go wyłączył. Zaraz zobaczmy, w jakim on jest stanie. Tak, włącz... A, tutaj proszę bardzo. No teraz to on działa przecież.
Wygląda na to, że chyba są pozamieniane napisy. Zobaczcie. Teraz działa. No teraz nie działa, nie? A mam... No niby uruchom silnik, włącz przenośnik B. No jest wyłączone. No dobra. Zobaczymy przy następnym kursie. No teraz... Zwijamy rurę i odjeżdżamy. Dobra, słuchajcie, widzimy się za jakąś chwilkę, jak trochę pozbieram z tego pola. Ok, kochani, to są ostatnie przejazdy i kończymy to pole. Myślę, że żeśmy z niego całkiem sporo uzbierali. Jeszcze tylko ten kawałeczek. No, nawet się w miarę udało zahaczyć w ostatniej chwili. No i zaraz podjedziemy to wysypać. Ok. No, już całkiem to wygląda nieźle. Cztery i 2 hektara zebrane. Wyszło chyba średnio, nie wiem. Nie wiem, czy on tu pokazuje średnią, tu po lewej stronie lewy górny róg, czy co on pokazuje, ale uważam, że całkiem fajnie poszło. Zaraz zaparkujemy header. Pojedziemy wysypać. No. Myślę, że jest ok. Dobra, chwilowo kombajn wyłączymy. Oj, teraz spacerek do ciągnika. No fajnie, tu mam jakieś sterowanie nawet. Nie jestem fachowcem od ciągników, ale cieszą mnie takie szczególiki. Jeszcze 18 000 litrów. Musimy wtoczyć na górę. Fajna ta przyczepa, aczkolwiek szkoda, że nie ma jakiejś opcji pod tytułem albo przeładunek, albo wysyp. Ale może w życiu prawdziwym również nie ma takich opcji, więc Bergman nie ma takich przyczep, nie? Tak, i tutaj z 6 już nam podskoczyło do 12, 13, 14 już nawet. No bo przyczepa w połowie pełna, nie? To w połowie większa prędkość. Jakieś ptaszory się odezwały. Ptaszki śpiewają. Okej, obej. To teraz musimy otworzyć sobie naszą rurkę i zaraz będziemy cyrklować. Żeby trafić, tylko wyskoczę z traktorka i włączymy naszego ślimaka. Dobra, zapalił. No, ślimak ruszył. I teraz trzeba dobrze wycyrklować, dobrze wymanewrować, żeby trafić. O, i tutaj źle, ale będzie lekka poprawa. No i jest. Ciekawe, że nie widzę, jak tam się sypie, nie? Dopiero jak wyjdę
z traktora, to widzę... O, jakie fajne ziarno. Tak, to widzę tutaj teraz. I to, i to. No, koniec już będzie. Będzie już koniec. Tu są jakieś zegary. A tu... A tu po prostu są zbiorniki z paliwem. Ok, wyłączmy. I wyłączmy silnik. Ok. Super Edge. Dobrze, fajnie. No to moi kochani, mamy w ten sposób załatwione zbiory z pierwszego pola. I teraz musimy zsunąć na następne pola po następne zbiory. Te gąsienice jakoś tak nie poprawiają mu skrętności, odnoszę takie wrażenie. Nie wiem dlaczego w sumie. No, podłącz. Dobra, no to tym razem pojedziemy oczywiście drogą znajomą. Już wiele razy żeśmy tędy jeździli. Patrzę, czy ja widzę w lusterku przyczepę, ale jest ok. No, czuję się teraz jak prawdziwy kombojnista. Słuchajcie, ciężkim sprzętem jadę. No, piękna sprawa. Może trochę sobie damy na lewo. Sobie poobserwować lewe lusterko. No i teraz trzeba podjechać do nas na gospodarstwo i po raz kolejny pobawić się z pszenicą. Dróżka. Mamy godzinę niecałą 12, więc mamy jeszcze dużo czasu. Więc może byśmy zerknęli jeszcze w takim razie, czy jakieś ciekawe zlecenia się pojawiły. O, nie mogę skręcać bez zapalonego silnika, ciekawe. A jeszcze 86, 91, nieźle. Jakie ciekawe zlecenia mogłyby się tu pojawić? Orka się pojawiła, no. Orkę byśmy wzięli, bo orka nie wydaje się być mocno problematyczna. Tak, i poprosimy o te przedmioty. Pamiętaj o napełnianiu narzędzi, jeśli to koniecznie. Jezu, się przestraszyłem, no przecież nie będę pługa napełniał. No. Co my tu mamy? Fenda. Bardzo sympatyczny pług. O! Dobra, weźmy, zaczepmy najpierw pług. Myślę, że to nam za bardzo nie będzie... źle. Za bardzo nie będzie przeszkadzało, żeby zaczepić obciążnik. Bo... ten pług się nie podnosi, on jest wleczony. To troszkę nam utrudnia sprawę, ale możemy to załatwiać w ten sposób. O właśnie. I nie ma problemu. Rachu ciachu. No i mamy. Teraz pytanie, czy ja go muszę składać do jazdy? O, myślę, że tak będzie idealnie. Teraz jeszcze tylko zerknijmy na mapę, gdzie to my tutaj mamy pojechać. Czyli prosto przez skrzyżowanie i na 100... Ja tutaj chyba zbierałem coś. I na 101. To starajmy się. No, prosto by było najlepiej, gdyby tej tutaj palmy w środku nie było, czy też kaktusa jakiegoś. No, ale daliśmy, myślę, radę wzorcowo, nie licząc tego potknięcia na krawężniku.
Fajnie. No, Fendt to jest jednak kawał maszyny tutaj. No, 63 to jest duży, ciężki ciągnik i dodatkowo szybki. No i tutaj pole już mamy za skrzyżowaniem, więc nie będziemy tutaj mieli większych trudności, żeby w nie wjechać. No, myślę, że możemy zacząć gdziekolwiek, nawet tutaj między Bogiem a prawdą, więc poprosimy. Znowu pani jedzie. No, często tutaj pani jeździ, no ale to niech sobie jeździ. Ok, my wróćmy do naszych tutaj zajęć. Schowajmy rurę. No dobra, rura się schowała, mimo tego, że silnik nie działa, ale my jedziemy. My jedziemy na kolejne pole. I pamiętajmy, że ciągniemy za sobą 9 metrów ogona. Więc trzeba odpowiednio się ustawić w każdym zakręcie, w każdym ciasnym miejscu. No i już pierwszy tutaj będzie lekkie wyzwanie, przejazd przez most. Część pierwsza. Jedziemy z krajem lewej strony. No, wygląda, że możemy. No i wygląda, że już coś mi nie wyszło. Zerknijmy co. A, jeszcze hacze. No, ciekawe, czy ja tu wyrobię, nie wjeżdżając na pole sąsiada. No, z wielkim trudem, przyznam szczerze, i chyba niepotrzebnie aż takiego najazdu. Taki najazd zrobiłem. Ale strasznie boję się tego 9-metrowego headera z tyłu, że mi gdzieś zawadzi. No, trzeba pamiętać również, że kombajn jest bardzo długi. Powiem szczerze, że te pola obok mojego gospodarstwa to są takie trochę już niefajne dla mnie. Ale póki co nie wiem, nie mam pomysłu na nie, czy ja chcę się ich pozbyć, czy też nie. Tak chyba nie do końca. Tak naprawdę to chyba jednego nie mogę, bo ono jest jakby w komplecie z gospodarstwem. No niestety. Teraz będziecie mieli materiał pod tytułem film, że tak powiem, drogi, jak to mówią. Czyli przemieszczamy się i końca nie widać tego przemieszczenia. No, widzę, że pan poczuł respekt. Jedzie taki pojazd na gąsienicach, no to wcale mu się nie dziwię. Dobra, ale już uciekamy z drogi, że tak powiem, publicznej, w drogi mniej publiczne. Tak, teraz trochę dalej od drzew i od lamp. Tutaj mamy fajny zbiór do zrobienia, ale to niestety nie nasze pole. Tutaj nam przez miesiąc już trochę chwastów urosło, ale myślę, że to siano jest jeszcze, nadaje się do zbioru, więc będziemy mieli teraz zajęcie zbiór tego siana. I tak się zastanawiam, jaką prasą będziemy to siano zbierać, czy kostki. Chyba na tym zboczu by było najlepiej kostki robić, tak myślę, żeby one po prostu, te bele nam nie zjeżdżały, Bóg wie gdzie, żebyśmy ich potem nie szukali po krzakach albo nie wiem gdzie. Zresztą taka bela jakby zjechała z takiej górki, no to by tutaj ten płotek to zmiotła raz, dwa. Nie da się ukryć. No i teraz nie lada wyzwanie, bo tu drzewo, a tu, to, że tak powiem, słup, ale daliśmy radę. Tędy, broń Boże, nie będziemy wjeżdżali, bo ja tam się chyba... Czy ja tam się zmieszczę? Nie, bo ja tam chyba dalej potem w tej alejce się nie bardzo będę mieścił. Więc spróbujemy pojechać jednak dookoła i tam gdzieś zacząć. Może nawet od dołu zaczniemy te zbiory. Ale słuchajcie,
Ja jeszcze pozwolę sobie dojechać, bo to jest niezły problem teraz. Zobaczmy, czy taki 9-metrowy header ciągnięty za takim dużym klasem, ojej, jak podskoczyliśmy, nie będzie nam stwarzał na tej drodze problemów. Taka będzie też informacja dla Was, że 9 metrów 9,1 metra, 9 metrów i 10 centymetrów inaczej, a w calach nie wiem, ile to będzie. Czy to po prostu można tutaj przetransportować, nie? W miarę bezpiecznie. Okej. Myślę, że ta droga tutaj jest ok. No i tutaj się zaczynają te... Jak je tutaj nazwać? Jak one się nazywają? No ale tu z górki to mamy to 30 niewyjęte. No może nie jest zbyt ciasno, ale nie jest też super szeroko. I w sumie to 9 metrów tędy to... Oj, chyba coś wjechałem. Daję radę. No, bez większych problemów raczej nawet dajemy radę. I tak się zastanawiam, czy ten header to już tu mógłbym? Nie, bo tam nie będę w stanie nijak wjechać. Ja myślę, że ja chyba muszę... O, gdzie ja muszę pojechać, żeby ten header tutaj teraz rozłożyć? Czy ja bym mógł tutaj na lewo pojechać? Się wahałem, żeby tam w lewo nie wjechać. Ale może spróbujmy dojechać do tej... No bo tutaj zawracać to raczej nie będzie można na tym polu, to już widzę. Z uwagi na te płoty, nie? No tutaj każdy błąd będzie mnie kosztował dużo. Bo się nie zapnę do tego headera, słuchajcie. Tu bym go musiał chyba zostawić i próbować zrobić to pole. Coś mi się tak jakoś wydaje. Będzie mnie to kosztowało trochę chyba zbiorów. Bo ja nie wiem, czy ja tu tak wykręcę. I też nie widzę, jak ten header teraz idzie. Poczekajcie. Dobra. Myślę, że go tutaj muszę zostawić i jakoś pod skosem podjechać. Spróbujmy. No tutaj już tymi schodami to bym zrył ten płotek. Ha, 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 ha. I jak ja się tutaj do tego podepnę, to ja nie wiem. Bardzo to czarno widzę. Bardzo czarno. Coś, to miejsce chyba nie jest najlepsze. Ale dalej tutaj nie bardzo jest gdzie jechać, tak naprawdę. By trzeba było chyba jednak zacząć od tamtej strony, prawdę powiedziawszy. Tam przy tych drzewach zostać. Bo ja teraz nie będę w stanie tutaj tak się ustawić, żeby zabrać ten header, a potem nawet wrócić z nim gdziekolwiek. I jeszcze mamy tutaj niestety ten pałąk w zbożu, to chyba będzie duży problem. No dobra, próbujmy, może jednak coś się tutaj uda wyczarować. No. Za nisko zjechałem. No to spróbujmy jeszcze raz. No tak to jeszcze mi się nie zdarzyło uderzyć. Bardzo ciasno.
No, ale co to znaczy mieć kierownicy kombajnowej? No i teraz, słuchajcie, wróćmy w tamtą stronę. O, właśnie. I spróbujmy tutaj jednak odjechać i zrobić ten manewr już stąd. Ok, moi kochani, to następne zbiory zobaczymy na następnym odcinku. Na tą chwilę bardzo Wam dziękuję. Zapraszam na kolejny odcinek. Widzicie, że tutaj ciasno jest, ale te 9 metrów w tym miejscu, nawet jako tako będzie. Ja tak sobie pomyślałem, żeby było... O, jakie fajne plony się spodziewamy. Pomyślałem sobie, że było idealnie, gdybyśmy... o właśnie, tutaj sobie gdzieś podjechali, nie? I ten header tutaj zostawili. Tutaj jest dużo miejsca. Tutaj jest idealnie. Pytanie tylko, czy tu pod tymi drzewami bym się zmieścił z przejazdem, nie? Czy tutaj o coś bym nie zawadził? Bo te gałęzie tutaj takie są, że nie wiem, w szczególności to może bym nie zawadził i wystarczyłoby maksymalnie blisko tutaj zostawić ten header a nawet trochę dalej, może tu. O, i tutaj w tej trawie manewrować. Następnym razem myślę, że coś tutaj będziemy mieli posiane, więc spróbujemy w ten sposób. Na dziś, słuchajcie, to tak jak mówiłem, to będzie... O, azot źle. Aha, bo mamy przeazotowane. No trudno. Na dziś to będzie tyle. Dziękuję bardzo i... Co to tutaj? Deszcz? O kurczę. O kurczę. Co z tą pogodą? No muszę do 16 poczekać, aż się deszcz skończy. Więc myślę, że przyszły odcinek zaczniemy od przeczekania deszczu, a na dzisiaj no to już mam 4 godziny luzu. Więc w tym czasie może zajmiemy się czymś innym, a nie zbiorami, więc dziękuję bardzo. Do zobaczenia następnym razem. Zdrówko. Cześć.